Dobry wieczór, cześć wszystkim, cześć Kuba. Cześć, dobry wieczór wszystkim, hello. Mamy dla Was kilka newsów. Część z nich już zobaczyliście na naszych grafikach, bo u Kuby na kanale była informacja o tym, że w OpenAI i Google DeepMind byli pracownicy i obecni pracownicy troszkę tam narobili rabanu o kwestie bezpieczeństwa i teraz się dowiemy, o co konkretnie chodzi. A drugi taki największy news pośród kilkunastu innych newsów, które dla Was dzisiaj mamy, to to, że 5 czerwca, czyli dosłownie wczoraj, na blogu Google Polska pojawiła się informacja w końcu, że mamy Google Gemini po polsku i może najpierw na tym newsie się zatrzymajmy. Bo nie wiem, czy wiecie, ale wcześniej Google Gemini był dostępny głównie w języku angielskim, jeżeli dobrze też pamiętam, to hiszpański, portugalski, czyli takie najbardziej popularne na świecie języki, chociaż portugalski tam również tak, ale to najbardziej popularne języki na świecie, ale nie język polski, natomiast teraz mamy już informacje i na Spiderswebie, i na Guardianie też jest napisane, że język polski się dołączył do tejże apki. Pytanie, czy to jest dla nas duża zmiana, Kuba, bo ja na przykład jednak i tak częściej korzystam z czata GPT, Lowka dla OpenAI, nie wiadomoka, więc ja i tak korzystam częściej z czata GPT, więc pytanie, co ty o tym myślisz? Czy rzeczywiście na przykład zwiększy to liczbę użytkowników Google Gemini, czy to, co było wcześniej, i tak już było dobre? Jak w ogóle to oceniasz? Znaczy ja uważam, że ta zmiana można ją oceniać tylko wyłącznie pozytywnie, bo będziemy się mogli pośmiać, co głupiego pisze Gemini po polsku również. Także zastosowania praktycznego nadal nie widzę, ale jeszcze taka też ciekawostka, a propos tych newsów, to możemy od razu powiedzieć, to też, że niektórym się pokazała opcja również, żeby przełączyć Google Asystenta, tego, do którego się mówi taki Siri Google'owy, albo Siri dla biedaków, czyli dla mnie, mam Androida, można przełączyć również na Gemini, to jest bardzo ciekawe. No, ja mam jabłuszko, więc tak jakby, wiesz, mam Siri prawdziwą. Elita. Dokładnie. Dobra, ale to testowałeś w takim razie? Bo skoro mówisz, że... Nie, absolutnie. Dlaczego? W sensie, nie wiem, czy ty używasz, możecie też podzielić komentarzami, też jestem ciekawy twojego zdania. Ja nie używam takich asystentów, ja nie mam takiej potrzeby. Dla mnie to jest słabe. Okej. No właśnie ja też nie, ale a propos samego Google Gemini, ja dzisiaj prowadziłam szkolenie w Katowicach, pozdrawiamy Katowice, bardzo fajne miasto, i prowadziłam szkolenie z narzędzi Generative AI, nigdy się nie mogę przyzwyczaić, jak się to wymaga, Generative AI, w tym przede wszystkim z czata GPT i pisania promptów do czata GPT, ale jedna z uczestniczek, Sonia, pozdrawiam serdecznie, też pokazała, że u niej Google Gemini generuje bardzo fajne wyniki. Ja najpierw byłam taka zaskoczona, że w ogóle jak to, ale na tych samych promptach, na przykład w jej przypadku, w przypadku generowania opisów ogłoszeń o sprzedaż nieruchomości, naprawdę ta jakość była porównywalna, no ona nawet oceniała, że trochę lepsza w Google Gemini. No wiadomo, ona znała lepszy kontekst, całość, do czego jej to będzie potrzebne, więc no jej było też lepiej ocenić, czy to jest pomocne, czy nie. I co ciekawe, wnioski takie, które z tego mieliśmy, to takie, że może dlatego, że Google Gemini jako narzędzie od Google'a ma trochę więcej informacji na przykład o branży nieruchomości, czyli że załóżmy w takiej dzielnicy, jak mu napiszemy, że mieszkanie jest w tej dzielnicy, to bez podawania szczegółów Google Gemini wiedział, że tam jest ładny park, że to jest takie centrum miasta i tak dalej, a jak podaliśmy inną dzielnicę, to wiedział, że to są obrzeża miasta, więc cisza, spokój, domek dla rodziny. Z kolei ChatGPT sobie nie poradził z tym, co ciekawe, więc moje serce krwawiło na ten widok, ale rzeczywiście w tym przypadku ChatGPT coś tam zahalucynował, tak jakby zmyślił sobie totalnie, tak? I nie wiadomo, czy to był przypadek, że Google Gemini trochę lepiej to wygenerował, po prostu lepiej zahalucynował, czy może rzeczywiście miał dostęp do mapy Google, do opisów jakiegoś rodzaju właśnie z wyszukiwarki. To w ogóle mnie ciekawi. Myślę, że technicznie oni mogą na przykład być trochę bardziej do przodu z racji tego, że no wiadomo, no mają całą wyszukiwarkę, na której mogli się uczyć. Myślę, że są takie case'y. Oglądałem w tym tygodniu taki bardzo fajny film, który porównuje najnowszego Gemini'a do najnowszego GPT, czatu GPT, i faktycznie były tam rzeczy, w których jest lepszy Google. Takich rzeczy było dokładnie jeden na wszystkie testy, jakie zrobili. Cała reszta wygrał ChatGPT, więc ja nadal uważam, że ChatGPT jest OP, ale na pewno są takie rzeczy, w których się sprawdza po prostu dużo lepiej, nie? No właśnie, jak mówisz, być może tak faktycznie jest przy opisach rynku nieruchomości. Jest to bardzo ciekawy case.
No właśnie, tak ciekawa mam też swojej opinii. Dajcie znać na czacie, dajcie znać w komentarzach tutaj na czacie, bo jakoś tak dzisiaj cicho, więc dajcie znać w komentarzach na czacie, jakie są wasze wrażenia od tego jednego dnia, 24 godzin, kiedy Google Gemini oficjalnie weszło do Polski, w sensie, że jest możliwe do użycia w języku polskim. A ja wam podrzucę linka do artykułów na Spiders Web właśnie na tenże temat. Oni też tak fajnie go zatytułowali w języku polskim i bez gimnastyki. Aplikację Gemini już do pobrania, więc też fajnie to zatytułowali. No dobra, a drugi news mamy taki bardziej z twojego zakresu, bym powiedziała, więc może ty nas wprowadzisz w takim razie, ten list otwarty. A nie udostępnimy sobie artykuł tutaj najpierw? Spoko, jasne. Już. To może zrobimy wprowadzenie, że są zaniepokojeni pracownicy właśnie, między innymi OpenAI. To w jakim to kierunku wszystko idzie? O, jest. To jest ten. Tak, tu może... grafika. Tak jest. Zabronić AI ustawą. Tak, no DeepMind, czyli oczywiście oddział googlowski, który jest odpowiedzialny w ogóle za rozwijanie AI już od dawna, bo nie tylko przecież od Gemini, ale też dużo wcześniej, no i OpenAI to wiadomo, ChatGPT, czyli z obu tych firm pracownicy tak naprawdę napisali właśnie taki list otwarty o tym, że AI generalnie to są spore zagrożenia. No dobra, i teraz pytanie jest co konkretnie, bo ja powiem szczerze, próbowałam ten list przeczytać, ale nic konkretnego chyba tam nie przeczytałam, oprócz tego, że jest źle i będzie jeszcze gorzej. W sensie nie wiem, byłam też zmęczona wczoraj, jak to czytałam, więc możliwe, że coś po prostu pominęłam i wiecie, byłam zbajasowana tym, że się skupiłam na tytule. Natomiast jak ja sobie to przeczytałam, to było tyle, że jest źle, że musimy zadbać o to bezpieczeństwo, że tych zabezpieczeń nie ma aż tak dużo, ale nie wiem, czy znalazłam tam jakiś taki konkretny argument, o co tutaj chodzi. Tym bardziej, że ten list nie jest jakiś długi. No zobaczcie, to jest taka strona A4, no ale podpisane jest właśnie OpenAI, Google, DeepMind, Anthropic i tak dalej, więc i też jest dość świeży, tak, więc czwarty tak. I dużo anonimów podpisało. Jeszcze raz? Dużo anonimów podpisało. To tylko to nie wiedziałam. No właśnie, no to teraz pytanie, z racji tego, że ty jesteś zawsze tak podjarany kwestiami bezpieczeństwa i zawsze zwracasz na to mocną uwagę, no bo to jest mega istotne, to też pytanie, czy ty tutaj coś takiego znalazłeś, czy naprawdę powinno nas wszystkich martwić? No wiesz co, no to jest takie powiedziałeś, czyli dosyć ogólne. Bardziej myślę, że oni tutaj skupiają w tej drugiej części na konkretnych rozwiązaniach, czyli do czego nawołują wszystkie firmy, które zajmują się, aktualnie mówią, zaawansowanym AI. I to są konkretne wskazówki, rozwiązania, co powinny te firmy robić, ponieważ w ich odczuciu jakby myślę, nie wiem, czy tam to jest napisane, ale też tak dokładnie tego nie czytałem, możemy sobie zaraz zobaczyć, ale nie jest chyba dokładnie napisane, o jakie chodzi zagrożenia, tylko te zagrożenia są znane, tak? Czyli nie będzie się przyczyniał do rozwoju ludzkości, tylko że będzie zabierał ludziom pracę, że może generować fałszywe fakty, tego typu rzeczy. I tu mamy nawet linki, ty masz te 1, 2, 3, to są właśnie linki do tych różnych zagrożeń. Natomiast to, na czym się właśnie tutaj skupiają, to na tym, że według nich te firmy, w których oni pracują, wiele takich firm właśnie z zaawansowanym AI, nie dbają odpowiednio o bezpieczeństwo. No, informowaliśmy was w zeszłym tygodniu o tym, że OpenAI założył sobie radę taką bezpieczeństwa, no i w jej skład wchodzi w sumie Rada Dyrektorów i Sam Altman, więc tak sami sobie mówią, tak, bezpieczne jest super. Poklepują się po ramieniu przy obiedzie i mówią, że jest super, nie? No tak, genialnie. Jest dobrze. Tak, więc ja myślę, że tutaj o to chodzi i możemy sobie zobaczyć, jakie tam zaproponowali kilka konkretnych punktów, do czego chcieliby przymusić właściwie właśnie tak naprawdę firmę. I tutaj mamy te 4 czy 5 punktów, gdzie mamy konkretne informacje, tak? Czyli company will not enter into or enforce any agreement, tak? Czyli mówiąc krótko, że nie będą zmuszać ludzi do ich uciszania, mówiąc krótko, tak? Żeby nie można było krytykować firmy. Tutaj troszeczkę to jest ciekawe, biorąc pod uwagę, że dużo osób, które są podpisane jako anonimy, to są osoby aktualnie pracujące w OpenAI. Więc tak troszeczkę to wygląda, jakby może ktoś tam uciszał, że jak masz inne, nie, tak jak sobie zobacz, te anonimówki tam z 4 czy 5, no to są aktualni pracownicy OpenAI. Cała reszta tak naprawdę widzę, że nikt się tutaj nie podpisał, kto aktualnie pracuje w OpenAI, tylko jedna osoba, która pracuje aktualnie w Google DeepMindzie. A to jest Więc może są uciszani. Popatrz, ale to w ogóle jest też ciekawe, bo jak ja czytałam streszczenie tego właśnie na The Guardian, to było napisane, że obecni i byli pracownicy, ale nie zwróciłam uwagi na to, że ci obecni pracownicy podpisali się anonimowo, w sensie
na to nie zwróciłam uwagi, tylko było tak napisane, że i ci. I stwierdziłam, że pewnie na liście są podpisani wszyscy, ale no właśnie, ale tak nie jest. Jeszcze w tym artykule z The Guardian było też napisane, że domagają się dodatkowej ochrony, w związku z tym, co znowu trąci nam teorią spiskową, wiadomo, tak, nie daj Boże, ktoś zginie i takie tam, ale śmiechem, żartem, no to brzmi delikatnie mówiąc martwiąco, więc tak. No dobra, więc to jest ten pierwszy punkt. I drugi jest trochę z tym związany, zobacz, że powinno być tak, jeżeli dobrze to rozumiem, że firmy będą też się starały pomagać realizować anonimowe donosy, nazwijmy to. Czy mówiąc krótko, że mogą być właśnie jakieś takie anonimowe informacje, które nie będą się ciążyły gdzieś tam za pracownikiem, tylko będą po prostu potraktowane jako jednostka informacji, a nie jednostka informacji połączona z człowiekiem. Okej, to jest w ogóle ciekawe i zobacz, to jeszcze jest pod koniec trochę to, ja mam wrażenie, że tak trochę piją do tego, co powiedzieliśmy przed chwilą, do tej rady, czyli że to będzie odpowiednia, niezależna organizacja, która będzie dostarczała odpowiednią ekspertyzę. A to, co powiedziałeś, że OpenAI ma teraz tą swoją radę wewnątrz, to nie brzmi jak niezależna organizacja, więc słowo independent odpada. Więc... No dokładnie. Interesujące. Dobra, teraz co mamy dalej? The company will to mamy jakby pociągnięcie dalej, tak? Czyli będzie tutaj właśnie taka kultura, że możemy właśnie krytykować wszystko, co się dzieje w środku. Jak tak czytamy, to możemy sobie pomyśleć, że troszeczkę tam zamordyzm panuje w tych firmach. Czyli co robi Sam Altman, to my robimy. No jakby chyba możemy się domyśleć, że tak może być generalnie. No tak. No dobra. Tak. No właśnie i to jest jakby myślę, że podsumowanie tych 3 punktów, czyli to, że nie będą żadne wyciągane konsekwencje wobec byłych lub aktualnych pracowników, którzy właśnie będą publicznie mówili o tym, że są jakieś rzeczy związane z bezpieczeństwem, czy potencjalne problemy związane właśnie z rozwojem, tak, tej technologii. Okej, no to tak, to rzeczywiście jest ciekawe. W sumie teraz jak sobie tak patrzyłam, że tu nadal nie ma nic konkretnego, co jest tym zagrożeniem, ale bardziej jest takie wezwanie, żeby chronić tych ludzi, którzy coś powiedzieć mogą albo że coś wiedzą. Okej. No. Tutaj widzisz, tam to jest ciekawy z ten punkt, jak jeszcze go pokażemy, bo on troszkę bardziej wchodzi w takie prawne zagwozdki, bo tam generalnie chodzi o to, że część osób prawdopodobnie w tego punktu na to wychodzi, łamała NDA-ki, publikując jakieś informacje i tutaj mówią, że jakby rozumieją, że nie powinni ich łamać, ale jeżeli nie da się tego zrobić w inny sposób i tego wymaga po prostu bezpieczeństwo, to powinni je łamać. Bardzo ciekawe dla mnie, bo może, wiesz, teraz możemy sobie znowu posunąć teorie spiskowe, co lubimy robić na tym kanale, że może faktycznie wiedzą już, co będzie w GPT-5, wiedzą, jak jest niebezpieczne dla świata, jak zastąpi ludzi, jak jest mądrzejsze od wszystkich, ale mają bardzo wysokie kary za to, że będą o tym mówić. Część osób chciałaby o tym mówić, więc najpierw napisali dla bezpieczeństwa list otwarty, że jak to jest bardzo niebezpieczne, to może powinniśmy o tym mówić, mimo że mamy NDA-ki i może chcą nam coś powiedzieć. Mam nadzieję, bo wtedy będziemy mieć dużo przecieków na Twitterze i będzie fantastycznie. Tu mamy teorie spiskowe. Dobrze. No ciekawie to brzmi. No, mnie najbardziej martwi tylko to, że tam tak naprawdę finalnie na koniec dnia nie wiadomo, o co konkretnie chodzi. W sensie mówimy, że jest niebezpiecznie, ale nie wiadomo, co konkretnie. Więc pytanie, czy to jest tak bardziej robione na wszelki wypadek, czy oni są już pod ścianą i ten list po prostu musieli napisać, bo tam się nie wiadomo, jakie rzeczy dzieją. Więc cały czas się mówi o tym, że czy w końcu sztuczna inteligencja będzie mądrzejsza od człowieka, czy mamy AGI, czy nie mamy. I z jednej strony ostatnio OpenAI zaczęło się chwalić, że jest coraz bliżej, ale nie poszła żadna informacja przecież, że zrobili AGI, więc nie wiadomo, czy to jest może z tym powiązane w jakiś sposób. W sensie, kurczę, to jest tyle nie wiadomo, że to ciężko cokolwiek ocenić, jakkolwiek. Ale myślę, że kolejna drama nam się szykuje. Mimo wszystko uważam, że nie jest to na razie news, który jest super może godny uwagi, bo to podpisało kilka osób raptem, nie? To nie jest jak wcześniej, jak sam Altmana wyrzucili wszyscy za nim, to jest dosłownie kilkanaście osób, tak? Z drugiej strony faktycznie to jest może przyczynek do czegoś, początek czegoś większego, albo tak jak mówisz, nawet ja raczej nie sądzę nawet, że początek. Sądzę raczej, że to jest faktycznie odpowiedź na coś, właśnie na zasadzie, że znaleźli jakieś ryzyko, powiedzieli, słuchajcie, ale my robimy teraz to AGI, jak my to zrobimy pod koniec roku, wszyscy na bruk wylecą, przecież ludzie nie będą potrzebni w ogóle, programistów to się wszystkich zwolni. A wtedy sam Altman przyszedł i powiedział, gościu, idź i karm wiedzą GPT-5, żeby cię zastąpił, bo mnie już denerwujesz i już cię tu nie chcę długo widzieć w biurze, albo wypad, tak masz podpisaną umowę NDA i tak nikomu tego nie powiesz. No i sobie może pomyśleli, no dobra, no to kurde, co teraz?
było i leżało im na sercu dobra ludzkości swoje własne, żeby nie stracili pracy i pomyśleli i skonsultowali ze swoim prawnikiem, których nie brakuje w Dolnie Krzemowej, i prawnik powiedział, no kurde, macie NDA-kę, no ciężko byłoby coś z tym zrobić, ale można pisać taki list otwarty, to tak będzie, że takich przymuszacie, bo wiesz, pomyśl sobie, nie? Tak na takiego serialu, to jest dobry ruch, bo teraz ludzie faktycznie to podłapią, a widzisz, że podłapali, skoro o tym są artykuły i powiedzą, no tak, OpenAI to powinno się zgodzić, to przecież taka dobra firma, no to OpenAI też nie powinno, jesteśmy źli, nie zabraniamy ludzi mówić co chcą. No oczywiście, że mogą i wtedy oni na Twitterze mamy AGI, słuchajcie, wszyscy nie będziemy mieć pracy w ciągu najbliższego roku. To ja. Ale w ogóle powiem ci, twoja wyobraźnia poszła bardzo daleko, to storytelling iście z Hollywood, naprawdę, ale nie jest to historia wykluczona, w sensie, no nawet się kupę klei, powiem ci, więc ciekawe. Może tak być. No, może tak być. Dobra, mamy już parę komentarzy, więc ja sobie przejdę do sekcji komentarzy i oczywiście jak macie jakiekolwiek pytania, to śmiało te pytania zadawajcie. Bardzo na te pytania dzisiaj liczymy, bo oboje z Kubą jesteśmy po 5. kawie, a pytania nas zawsze wybudzają. Przynajmniej ja jestem po 5. kawie. Więc ja Dariusz pisał, no to blisko. Dariusz pisał, AI to mnie martwi, bo ma duże ograniczenia i dużą cenzurę. No, ja szukam definicji dużą, w sensie dlatego tak się zawiesiłam, bo szukam definicji dużą cenzurę. W sensie ma i to nawet przecież ty, Kuba, jak tworzysz asystentów, no to musisz tam dodatkowe ograniczenia nałożyć, prawda? Ale pytanie, jak bardzo duża jest to cenzura? Ciężko mi... Ja uważam, że na całe szczęście, ja myślę, że to troszkę przypadkiem. Cofnijmy się nieco w czasie do kilkunastu live'ów temu, a powiedzmy wam też, jak powstało w sumie Llama od Mety, gdzie jest open source'owym modelem. To jest dosyć dużo to zmieniło w ogóle. A to nie było tak do końca, że oni są te wspaniałe myśli. Mark Zuckerberg pomyślał, jak udostępnię im moje modele, to nie będą myśleć, że nie jestem człowiekiem jaszczurem w końcu, tylko wiedział, że i tak ludzie wiedzą, ale już to wyciekło, po prostu wyciekło. No i oni wtedy poszli za ciosem, stwierdzili, to my jesteśmy tacy fantastyczni, AI jest darmowy, oczywiście to nasza zasługa i spoko, dobrze tak zrobili, lepiej w tą stronę. I przez to rozwinęło się od tego czasu dosyć dużo takich open source'owych modeli i faktem jest, że te główne modele, one mają jakieś tam cenzury, lepsze, gorsze, bo też wam o tym mówiliśmy wielokrotnie, tak. Chociażby jak Google cenzuruje sobie, nie można się śmiać z Żydów, można z Polaków na przykład, tak, to wam też kiedyś o tym mówiłem. Bardzo sprawiedliwe, ale tak, to pokazywałeś na przykładzie, tak. Tak, natomiast GPT tutaj zawsze starał się tak być zrównoważony, ale oczywiście to jest pewnego rodzaju kaganiec, niektórym to przeszkadza, mi akurat nie uważam, że to dobrze, ale właśnie do czego zmierzam, mamy te open source'owe modele. Jak to mawiała Konfederacja, tej siły już nie zatrzymacie i można sobie korzystać z tych open source'owych modeli. Jeżeli ktoś chce, można zmusić do robienia czegokolwiek. Mogą konstruować bombę wodorową, jeżeli potrzebujecie, jak najbardziej też, więc na szczęście mamy wybór. Jakby było tylko tak, że wszystko jest w rękach jednej firmy czy dwóch, no to byłoby trochę gorzej. No tak. Okej, dobra, to jest jeden komentarz. Michał pisze, że tam straszne. Jak wynaleźli pismo, to Platon mówił, że koniec z nami, bo przestaniemy myśleć i pamiętać. A to w ogóle jest ciekawe, więc ja tu bym się na chwilę zatrzymała, bo dzisiaj właśnie na tym szkoleniu, na którym prowadziłam, to było dużo osób, które już korzystają z czata GPT, to mniej więcej była połowa osób i druga połowa, która jeszcze nie korzystała z narzędzi AI. Oczywiście słyszała o AI, o Generative AI, obiło im się dużo o uszy, ale nie wiedzieli, jak to ugryźć. I w pewnym momencie pojawiła się rozpisaliśmy na liście na tablicy taką listę obaw i zagrożeń związanych z AI i oprócz oczywiście bezpieczeństwa, praw autorskich i całą masę innych rzeczy związanych z zagrożeniami, deepfake'ów, pojawiło się właśnie to, czy my jako ludzkość się nie zatrzymamy albo czy się nie cofniemy, no bo AI może, zobaczcie, podkreślam to słowo, ogłupiać, w tym sensie, że komuś nie zechce się myśleć, tylko wpisze prompta i uzyska pierwszą odpowiedź i uzna ją za dobrą. Albo ktoś nie zechce się uczyć języków obcych, no bo przecież teraz Google Gemini to nam wszystko przetłumaczy, ChatGPT tym bardziej, a Eleven Labs to w ogóle mówi tam w kilkudziesięciu językach, więc ja nie muszę uczyć się mówić w języku chińskim, tylko mogę sobie odpalić mojego awatara AI, który mówi po chińsku. Mimo że mam takie marzenie, żeby się jakoś tam podstaw chińskiego kiedyś nauczyć. Więc to jest takie pytanie, czy nas to w jakiś sposób cofnie, nie cofnie. No tutaj Michał pisze, że w sumie kiedyś mówiono, że koniec z nami, tak? No teraz pytanie, czy właśnie te zagrożenia o to, że ta ludzkość pójdzie w złą stronę, są dobre. Ja ci teraz powiedziałam o tych negatywach, oczywiście mam jeszcze na tą drugą stronę medalu, ale żeby nie przejąć całego live'a, pytanie, co ty o tym myślisz? Czy to właśnie dobrze, niedobrze? Ja myślę, że Platon miał rację i nie miał racji. To jest trochę tak jak, może dwie historyjki.
Tak, nawet z filozofami. Pierwsza historyjka jest taka, że każde pokolenie mówi, że następne pokolenie są strasznie leniwe i nic im się nie chce. I tak możemy się cofać tak do epoki kamienia łupanego i też tak mówili. Więc to, że każdym kolejnym wynalazkiem my myślimy, że ludzkość zginie, to tak tu jest i to faktycznie tak Platon być może mówił, nie wiem, nie zgadałem z nim, ale do czego zmierzam? Trochę tak jest. To nie ma co się oszukiwać. Ja myślę, że coraz większe rozwarstwienie społeczne pod kątem umiejętności i chęci myślenia i to się dzieje naturalnie z bardzo prostego powodu. Jak żyliśmy w trudnych warunkach naturalnych, to przetrwali tylko najsilniejsi. Z każdym kolejnym wynalazkiem, który sprawiał, że jest nam łatwiej, pojawiają się ludzie, którzy po prostu nie chcą, są leniwi i mają wszystko gdzieś, chcą sobie po prostu miło żyć i oni też mogli przetrwać, bo tak budujemy społeczeństwo, żeby tacy ludzie też mogli przetrwać. Ja po prostu myślę, że będzie część ludzi, którzy faktycznie przez to, jakie będą narzędzia AI, będą leniwi. Nic im się nie będzie chciało. I niech se będą. Nic mi do tego, mamy dużo miejsca na świecie, wbrew pozorom. A myślę, że będzie z drugiej strony też część ludzi, którzy stwierdzą, ja mogę używać AI, to ja chcę jeszcze lepiej robić, jeszcze szybciej, jeszcze więcej. A myślę, że największa część ludzi to będą takie osoby, które skorzystają z tej rewolucji AI w taki sposób, że po prostu nie będą musiały pracować aż tak dużo, żeby dostawać taki wynik, tylko będą sobie w stanie 2 godzinki usiąść, zrobić robotę i pojechać sobie. Dzisiaj byłem w Łańcucie na zamku, bardzo ładnie. Gdyby nie ja, nie mógłbym tam być. Jezus Maria, jakie historie. Byłem w Łańcucie, gdyby nie ja, to nie mogłem tak być. Uwaga, moja historia z Łańcutem. Wspominam to miasto, piękny zamek, wspominam to miasto. Ja mam nietolerancję glutenu i laktozy i podchodzę w Łańcucie po pięknym spacerze w zamku do kawiarni i pytam, czy mogę poprosić o latte z mlekiem bez laktozy, a pani tak na mnie patrzy, mamy tylko normalne mleko. Poszłam, nie? Bez kawy. Ale to takie moje story i wspomnienie z Łańcutem. Może tak, ale dzisiaj tak, pozdrawiam. Ale dzisiaj faktycznie szliśmy sobie z dziewczynami, ona wyciągnęła telefon i oczywiście mówi do czatu GPT. Opowiedz nam historię tego zamku. A ja słyszałem, że tutaj też była jakaś Izabela. Co ona tutaj robiła? I jakie to super, nie? Też sobie mówiliśmy pewnie już o tym kiedyś na live, ale też jest ekstra moim zdaniem, przewodnicy trochę idą do lamusa, a przewodniki tym bardziej jakieś nagrane, bo kurczę, możesz sobie interaktywnie, wiesz, i nawet możesz się zachwycać dalej, ja się zachwyciłam całym dzisiaj bocianami, biedna nie miała ze mną życia, pół godziny chodziłem i chciałam przytulać bociany, ale one uciekały, no ale moglibyśmy sobie to robić, a z drugiej strony słyszeliśmy historię zamku w Łańcucie, opowiadałem przez czat GPT, jak mieliśmy ochotę dopytać jakiś detal, no to też mogliśmy dopytać, moim zdaniem to jest super. Ale to w sumie jest ciekawe, no bo to teraz tak patrząc, no to tak jak mówisz, dobrze, przewodniki w ogóle pisane, nagrywane nie mają sensu, one przecież kosztują, nie wiem, ja się ostatnio zatrzymałam na cenie 50 zł, żeby sobie wynająć taki przewodnik, żeby sobie włożyć słuchawki i tam sobie pochodzić i posłuchać. Oczywiście pewnie zależy od wielkości zamku i tak dalej, ale no to nie są tanie rzeczy. Weź, miej 50 zł, nie miej 50 zł, to nie mieć 100 zł, jak to mawiał mój kolega. To matematyka. Tak, on miał matematykę, tak. Pozdrawiam Mateusza. Więc no to jest ciekawe, aczkolwiek ja bym trochę była daleka od myślenia, że to zastąpi przewodników, bo zobacz, idąc takim tokiem myślenia, czy to nie jest tak, że wtedy że to zastąpi nam pewną interakcję z drugim człowiekiem. A są tacy ludzie, którzy po prostu lubią sobie pogadać. Mój stary na przykład, nie stary mąż, nie stary, tylko stary, w sensie mój ojciec, 84 lata, on jak jedzie na wycieczkę, na przykład w tymże wieku, to on lubi sobie z kimś pogadać i dopytać. On tak by z tego AI nie korzystał, w sensie no mógłby sobie tam posłuchać, może by to tam przepuściło przez jego aparat słuchowy, może by jeszcze jakoś to usłyszał, ale on po prostu lubi dopytać drugą osobę, a co było tutaj, a co było tam, a jeszcze się pośmiać, jeszcze sobie jakimś sucharem rzuci, jak to 84-latek, zwykle niesmacznym sucharem, ale no przynajmniej ma jakiś fan z tego, że ma interakcję z drugim człowiekiem. I oczywiście to jest może też kwestia pokolenia, czyli że te starsze osoby tak mają, bo są z daleka od technologii, ale myślę, że to też często jest kwestia osobowości, bo ja ostatnio się wkręcam w taka metodologia takich 4 kolorów, która mówi o różnego rodzaju osobowościach i tak ona w dużym uproszczeniu dzieli ludzi nie tylko na ekstrawertyków, introwertyków, ale też właśnie na choleryków i na, jak oni to jeszcze nazwali? Choleryków. Flegmatyków. Jak? Flegmatyków. Tak. To jest taka dość znana ta metodologia. No i w każdym razie, tak jakby według tej metodologii, połowa z tych kolorów rzeczywiście lubi interakcję z drugim człowiekiem. Więc tam jak wrzucimy czata GPT, no to oni nawet jak sobie z nim pogadają, to będą woleli na koniec dnia raczej chyba pogadać z drugim człowiekiem. No nie wiem, trzeba byłoby ich wszystkich odpytać. No jasne, ale z drugiej strony mieć 50 zł, a nie mieć, to też jest argument. Wracamy do kwestii finansowej. No to mamy pytanie do Was, drodzy słuchacze.
Jak wy byście woleli? Wyobraź sobie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, uwaga, wjeżdżam ze storytellingiem teraz ja. Wcześniej ty, teraz ja. Wyobraź sobie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Jesteś sobie na wycieczce. Tam walić łańcuch, jesteś w Chorwacji na przykład. Wchodzisz na piękny zamek w Splicie, on jest przecudowny. Jest piękny, wielki pałac Dioklecjana, piękny zamek. Jak wolisz posłuchać sobie na słuchawkach z czatem GPT przewodnik, nie gadając z przewodnikiem, no, który albo będzie ci mówił łamanym polskim, albo chorwackim, albo angielskim. Oni tam po polsku tak są, ale powiedzmy, że łamanym polskim. Czy wolisz mieć czata GPT w uszach, nie gadać z drugim człowiekiem i żeby on ci opowiadał po polsku o historii tegoż zamku? Dajcie znać w komentarzach. Trzecia opcja. Można sobie porozmawiać ze znajomym, z dziewczyną, z mężem, żoną, albo dzieckiem swoim. Ale się tego o zamku nie dowiesz. Ale się tego o zamku nie dowiesz. Ja rozważam sytuację A lub B, jeżeli chcesz się nauczyć czegoś nowego. Ale to fakt, że nie wszyscy chcą się czegoś nauczyć, więc zakładam za dużo. Ale zakładam, że dobra, załóżmy taką teorię, że wy chcielibyście się dowiedzieć więcej o tym zamku. Więc dajcie znać, bo jestem szalenie ciekawa waszej opinii. Bardzo dużo komentarzy w międzyczasie było. No właśnie, a mi musisz je czytać, wiesz? Niestety mi coś wywala. Dobra, to mogę czytać. Marcin napisał: ok, Google z Google Gemini wymiata po polsku. O, świetnie rozpoznając się do niego mówi, można z nim gadać na przykład jadąc autem. Muszę sprawdzić właśnie, można pisać, Marcin, jak pamiętasz, jak się to ustawiało, bo wiem, że nie wszystkim to wyskoczyło i gdzieś to w ustawieniach jest, może nam podpowiesz. Na pewno sprawdzę. Być może jest bardziej bardziej niż ten asystent domyślny, myślę, że na pewno jest przydatny. Aż sobie normalnie od razu wrzucę w wyszukiwarkę, żeby o tym pamiętać. Jak skończymy kola, żeby rzeczywiście kola, w sensie live'a, to żeby sobie to odpalić. No, ciekawe byłoby to jako rozmówca właśnie, rzeczywiście jako rozmówca, że mogę coś na szybko zapytać, nie odrywając się od jazdy, od kierowania, jakby od bezpieczeństwa, więc to jest w ogóle ciekawe. Tak. Fajnie też właśnie pisał, nie wiem, która opcja już jest dostępna, ale ktoś pisał, że będzie połączenie prawdopodobnie z Gmailem, z kalendarzem, to by było super. Wiesz, zapytać, a co, kurczę, będę robić dzisiaj, a kto mi napisał coś w mailu, to mu odpisz coś tam, to by było super. Wiesz co, to było chyba na tej konferencji OpenAI i oni już mówili, że to jest dostępne w języku angielskim, więc Google. W Google, no tak. Oj, nie na OpenAI, bo już nie na tej konferencji. Jak ta konferencja od Google się nazywała? Też coś tam na O. No, wiedziałam, że było O. Czyli Google I.O. No, piąta kawa jeszcze nie wjechała dobrze. W każdym razie też pamiętam, że dzisiaj o tym na szkoleniu mówiłam, że to może być fajne połączenie, mianowicie właśnie takie, że będę mogła sobie wszystko, tak jak już z kalendarzem zintegrować, zapytać, jakie wydarzenie mnie za chwilę czeka. Można też napisać szablon maila bez jakiejś naokrętki, automatyzacji w Make'u i tak dalej, więc ja bym chciała to mieć. Ciekawa jestem, czy to będzie dostępne, wiecie, dla wszystkich użytkowników, bo my mamy w zespole w Sejci, mamy firmowego Gmaila, w tym sensie, że mamy po prostu wszystko tam na Drive'ie, te wszystkie dyski, te wszystkie konta nasze mailowe są tam. Więc ciekawa jestem, czy to będzie w tej pierwszej kolejności nam udostępnione, czy jakimś większym graczom, a my jesteśmy za małe żuczki, czy może w ogóle wszystkim to udostępnią. No to w ogóle dla mnie jest mega ciekawe. Zobaczymy. No bo po polsku na pewno to jeszcze nie działa i nie pamiętam, czy padła jakaś data. Tak. Też żadnej daty nie słyszałem, natomiast też uważam, że to było fajne. W ogóle ktoś powiedział, to jest duża ciekawostka, by the way, jak oglądałem te testy właśnie Gemini 1,5 kontra ChatGPT 4o, bardzo słabo sobie radził Google, tak jak mówiłem, ze wszystkim, ale na przykład taka ciekawostka była, że wrzucił gość zdjęcie takiego mało znanego produktu i ChatGPT mu napisał, co to jest, do czego to służy i tak dalej, a Google napisał, że trzeba by zapytać producenta, a on nie wie, on tylko widzi nazwę. I ktoś zauważył, że jak użyjesz tej funkcji do szukania obrazów od Google'a, to doskonale wie, co to jest. Że oni mają bardzo ze sobą niepołączone usługi. I jakby zmierzam do tego, że to było coś, co jakby się powtarzało ten klimat cały czas, tak? Że oni bardzo nie wykorzystują tych narzędzi, które mają, co jest dziwne, bo jakby Gemini, czy jest lepszy, czy jest gorszy od ChatGPT, nie miałoby żadnego znaczenia, jakby on był pointegrowany z każdym, u każdego na samym Gmailu nie będzie. Tam jest tyle możliwych fajnych rzeczy. Na kalendarzu i tak dalej. Przecież to jest masa startupów do zaorania wtedy i całe szczęście. I fajne narzędzie. Ja bym tak nie narzekał. Dlaczego całe szczęście? Mówi człowiek, który wczoraj i dzisiaj był na konferencji startupowej. Pozdrawiamy Rzeszów. Nie? Dlaczego całe szczęście? Sam jakieś kombinuję, to wam się kiedyś pochwalę, ale dlaczego? No bo jak kurczę, wiesz co, ostatnio sobie stwierdziłem, że chciałem sobie trochę wyposażyć swoje życie w różne narzędzia AI, to kurde, ja bym przecież pieniędzy nie miał. Tutaj jeden do taki $18, tu 15, tu 20. Za co, kurde,
pieniądze chcą za robotę. Nie no, a tak całkiem serio, po prostu fajnie było mieć to zintegrowane w jednym miejscu, nie? No naprawdę bym na to nie narzekał. I uważam, że to jest duży potencjał Google'a, który tak, są już testy, bo ja nawet widziałem to już, w zeszłym roku to widziałem, na konferencji Google akurat w Warszawie, pokazywali, mówią, wow, kiedy to będzie? Oni, nie mamy pojęcia, na razie testujemy w USA, kiedyś może będzie w Polsce. No to jakby bez sensu. No tak. No jest to jest ciekawe, ale podobna konkurencja jest z Microsoftem i z Microsoft Copilot. Nawet byłam ostatnio na takim demo, gdzie uprzejmy pan próbował nam sprzedać jakąś dodatkową funkcję, dodatkowy upgrade Copilota, znaczy nam, w sensie jednemu z moich klientów, który w ogóle całe środowisko ma właśnie na Microsoftie. I opcja była taka fajna, że on po pierwsze pokazał, że jak mamy spotkanie, to automatycznie robią się notatki ze spotkania od razu w Copilocie, czyli nie potrzebujemy Fireflies, nie potrzebujemy taktiku czy innego narzędzia, żeby nam notowało, tylko Copilot robi to sam. Następnie te notatki są oczywiście uporządkowane i z tego powstaje to-do lista, checklista, co jest do zrobienia. Super. Potem z tego pokazał, jak za pomocą kilku kliknięć powstaje prezentacja w PowerPoincie. Ja żygłam samym PowerPointem, bo nie lubię PowerPointa, tylko uznaję tylko Keynote'a. Natomiast ten czas, w jakim czasie on zrobił tą prezentację, to był naprawdę zaskakujący. I ta prezentacja no nie była może najpiękniejsza na świecie, ale była taka good enough, czyli jakbyś był wykładowcą akademickim, to byś już taką studenciakom pokazał na pierwszym roku. Więc już wiecie, były jakieś pojedyncze hasła, była nawet jakaś grafika w tle i to w miarę wyglądało. No niestety się potem wystrało, za przeproszeniem, na języku polskim. W sensie przestało rozumieć polski, przestawiło się na angielski, przestało rozumieć prompty, więc się wysypało po drodze. Ale sam fakt, jak szybko on to wszystko poprowadził, dla mnie był zaskakujący, że to aż tak szybko działa i właśnie jest cały czas w tym ekosystemie, tak? Czyli cały czas w tym ekosystemie Microsoftowym. Jeszcze dodatkowo, jak ktoś ma na przykład Office'a na komputerze, można to spiąć z tym Office'em na kompie, z plikami wordowskimi, z PowerPointem, prezentacją na kompie, więc więc dla mnie to było takie, że wow, nie dość, że oni fajnie w sumie to ogarnęli pod kątem AI, Kubę nam wywaliło, to jeszcze kolejna rzecz jest taka, że no tak naprawdę cały ekosystem do tego mają, więc dla mnie to było w ogóle mega ciekawe. Jak Kuba wróci, to zaraz nam może powie swoją opinię na ten temat. O, pomału nam wraca. Powróciłeś! Tak. Nie, no właśnie to Microsoft ogólnie, no to jest tak w drugą stronę znowu jak Google. Oni znowu za szybko, za dużej ilości mam wrażenie. O tym też rozmawialiśmy, że w Paincie jakby do generowania. Tak. Okay. Natomiast faktem jest, że przynajmniej to pokazuje ciekawy kierunek, nie? Mhm. Na pewno to jest fajne, no bo wiadomo, że oni pod spodem będą używali tych swoich SML-ów, nie LLM-ów, a z drugiej strony będą używać... Wytłumaczmy Small Language Models, czyli, to już musisz Kuba z definicją wyjechać. No, czyli małe modele językowe, które są szybkie, bardzo szybkie nawet, gdzie mogą działać lokalnie, kogoś na komputerze. To jest bardzo Microsoft w tą stronę poszedł, czy zbyt hardkorowo być może? Nie wiem, ale coś muszą robić, bo im Apple ucieka w takich rzeczach zawsze. Ale z drugiej strony, no i wiesz, też będzie na pewno użyty tam OpenAI, czy jest użyty właściwie OpenAI. Natomiast z drugiej strony, no niestety jakby dla mnie to jest mało interesujące, jakby to nie jest dla mnie sekcja. Nie korzystam z Microsoftowych rzeczy, korzystam z Google'owych, więc jakby liczyłem tutaj na Google'a, no ale cóż, zobaczymy, co się będzie działo. Może się doczekamy, może się nie doczekamy, tylko właśnie teraz pytanie, kto korzysta bardziej z narzędzi Microsoftu, bo może być tak. No właśnie o to chodzi, że korporacje albo firmy, które współpracują z korporacjami, bo ten klient, z którym ja współpracuję, on bardzo ściśle współpracuje z bankowością, z tam dużymi retailowcami, więc no dla niego to środowisko Microsoftowe jest naturalne, bo jego klienci też z tego korzystają. Natomiast te wszystkie małe, średnie firmy czy mikrofirmy, no to często właśnie na Google mają ten ekosystem swój postawiony, więc to chyba musi być coś dla tego segmentu, w sensie tutaj tego nie unikniemy. Pytanie, wiesz, kto będzie pierwszy i co tak naprawdę finalnie będzie lepiej działało, to też każdy z nas musi sobie pewnie zdefiniować, co dla niego znaczy lepiej. Tak. Ja myślę, że oni odbiorą sobie po kawałku jakiegoś tortu. Ja myślę, że tutaj Apple najwięcej może potencjalnie stracić, póki... Znaczy no Apple też się umówmy, to też nie ma jakiegoś takiego ekosystemu, żeby ktoś powiedział, mamy w firmie dysk Apple'a używamy i używamy, nie wiem, czego się używa do pisania na tym, Pages jakiś. Tak, Pages albo Worda, jakoś tam z Worda i tak. Akurat też musiałam przeprosić z rozwiązaniem Microsoftu. Nie piszę w Pages. Ale więc jakby... Sorry. No, więc ja myślę, że każdy będzie tu miał jakiś swój rynek, nie? Kawałeczek swojego tortu. No ja jestem bardzo ciekawy, jak się te wojny będą zakończały, a też taka ciekawostka, że no jakby oprócz tego, że rzeczy od Microsoftu są zabagowane, bo są. Na przykład ostatnio byłem, a propos też dużego klienta, no to oni na Teamsie, jak ja nie lubię, na Teamsa wysyłali linka, jakby nie mógł
po prostu jak człowiek na Google Meetie, ale okej. No i wchodzę na tego Teamsa, już 15 minut wchodzili, mówią, że aktualizacja właśnie była z tym automatycznym notowaniem przez AI i odkąd wprowadzili tą aktualizację, nie da się wejść na spotkania. Co? Naprawdę? No to zarąbiście, nie? No to świetnie. No to w ogóle pewnie Google tego chce pewnie uniknąć, nie? Dlatego pewnie tak to testują bardzo mocno. No tak, no bo to jest delikatnie mówiąc denerwujące, ale na Teamsie dużo rzeczy nie działa, więc już w sumie mnie to nie zdziwiło. Ale właśnie, a propos prezentacji, to jeszcze Wam pokażę jedną fajną rzecz, którą się na szkoleniu, w sumie to mi uczestnicy podpowiedzieli, bo ktoś chciał sobie przetestować, czy ChatGPT generuje prezentację. A ja z racji tego, że no jakoś nie korzystałam nigdy z ChatGPT do generowania prezentacji, bo ja sama lubię dziergać moje slajdy w Keynote, to w ogóle tego nie przetestowałam. Ale oni zapromptowali do czata, żeby streścił mój wywiad z Iloną Przetacznik, ten, który może widzieliście na moim kanale o AI Act, i żeby streścić ten wywiad i zrobić z tego prezentację. I w ogóle obczajcie, co fajnego wyszło. ChatGPT naprawdę wygenerował prezentację, brzydka jak noc, ale przynajmniej zawiera jakiś sensowny tekst. Czyli streściło to 45 minut prezentacji naszego wywiadu do jakiegoś w miarę skrzętnego pliku. Jest jakieś wprowadzenie i harmonogram, jest zakres i dokumentacja tłumaczy, czym jest AI Act, że jest podobny do RODO, co jest bardzo zresztą zasadnym porównaniem i Ilona Mecenas często to tak porównywała. Mówiliśmy też dużo o systemach AI o wysokim ryzyku, to też jest wyjaśnione, obowiązki i zgodność, proporcjonalne kary. Więc są najważniejsze punkty i w postaci nawet w miarę znośnych slajdów. No może nie są one najpiękniejsze na świecie, bo ja bym tu miała 50 rzeczy, do które bym się przyczepiła, ale powiedzmy, że też nie są najgorsze, bo widziałam gorsze slajdy. Więc no, ja na przykład byłam w szoku, że to po pierwsze wygenerowało całkiem znośną prezentację, dobrą merytorycznie, a po drugie, że wygenerowało mi to właśnie w PowerPoincie. Czyli, no wiecie, mam praktycznie gotowca. Więc znów trochę dla wykładowców akademickich, bo to taki trochę style z takiego starszego wykładowcy akademickiego z wąsem, jest świetne. Albo taki style trochę korpo, ale takie korpo, które no tam nie muszą być ładne. Korpo bez stylu. Tak, no tak, dokładnie. Ale nie, właśnie, bo jak mówiłeś właśnie, że dla wykładowcy akademickiego bardzo mi się skojarzyło mocno, że właśnie dla korpo jak najbardziej też, bo przecież wiesz, jak się jest korpo szczurem, to się często przygotowuje jakieś takie właśnie różnego rodzaju prezentacje dla managementu. Uważam, że super też pomysł. Jeszcze wiesz, zrobić jakiś szablon, żeby to korzystało z szablonu, który mamy jasny w firmie i zawsze wygląda dobrze, jest gitara. No w sumie to też jest racja. Moja koleżanka pracuje w Mastercardzie i no, był taki czas, że ona praktycznie po kilkanaście prezentacji niemalże tygodniowo robiła, bo tam ofertowanie klientów, jakichś partnerów i tak dalej. I oni tego naprawdę produkują na masę. Ale no też często korpo mają szkolenia z prezentacji, z wystąpień publicznych, tak? Ja takie rzeczy też robię. Natomiast przy tej ilości, które oni produkują, no to jest genialne rozwiązanie, tak? Więc żeby sobie przyspieszyć pracę. Także jeżeli mamy tu ludzi z korpo, to pozdrawiamy, sprawdzajcie generowanie prezentacji i w Microsoftie, i w czacie GPT, bo działa, tak? Nie jest to jeszcze piękne, ale tak jak tutaj Kuba mówi, przy jakimś fajnym szablonie nawet pewnie całkiem sensownie by to wyglądało. Dobrze, to teraz jakieś pytania mamy. Jeszcze są bardzo dużo. Bardzo dobrze. Tutaj było to pytanie, momencik muszę nadrobić. Kanał motywacyjny pyta, czy to prawda, że ChatGPT coraz częściej kłamie, halucynuje, konfabuluje? Kuba, słyszałeś o czymś takim? Bo ja ostatnio nie, ale może być, nie wiem. Co jakiś czas widzę takie informacje, nie zauważyłem sam czegoś takiego. Natomiast myślę, że to też trochę może wynika z tego, że coraz więcej ludzi po prostu korzysta i promptują tak, a nie inaczej. Też trzeba potrafić promptować. Ja jeszcze raz powtórzę coś, co mówiliśmy od razu przy okazji aktualizacji do ChatGPT 4o. Bardzo dobrze działa teraz, dwie rzeczy dobrze działają. Jedno to jest podawanie źródeł, a drugie taki automatyczny chain of thoughts. Swoją drogą, to kolejny test, który oglądałem sobie właśnie, Gemini kontra ChatGPT, było jakaś zagadka matematyczna, taka jedna z tych, wiesz, na zasadzie, czemu policz tam coś tam, z patyczków i innych rzeczy, nie? Jakiś pierdołek. I Gemini odpowiedział 47, czy tam, no nie pamiętam, czy tam 14, w każdym razie odpisał coś tam, to była błędna odpowiedź, ale to było jakby wszystko. A ChatGPT napisał, żeby to obliczyć, muszę wziąć pod uwagę to, potem zrobić to, potem powiedzieć to. Tutaj możemy zastosować taki wzór. Odpowiedzią jest to i to, nie? I to była dobra odpowiedź. I to się też powtarzało dosyć często podczas tych testów, że właśnie jakby Gemini od razu dał odpowiedź błędną, w ogóle absurdalną, a ChatGPT się rozpisało długo, ale na końcu dochodził do jakichś tam wniosków. Chyba była tylko jedna sytuacja, że ChatGPT faktycznie coś tam źle policzył.
Ale w ogóle to jest ciekawe, no bo rozumiem, wcześniej jak ktoś nie ogarniał, czym jest chain of thought, co nie jest jakąś mega skomplikowaną metodą, ale po prostu musisz prowadzić rozmowę jak z drugim człowiekiem z czatem GPT. Jak ktoś tego nie ogarniał, tylko pisał jednego krótkiego prompta i liczy na jedną, zaje fajną odpowiedź, no to się mógł przeliczyć. No i potem z tego wszystkiego się brały te opinie, że chat GPT nie działa, chat GPT zmyśla i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ktoś często nie potrafił lub nie wiedział, to nie wynika ze złej woli, ale nie wiedział jak promptować. Ale to, co jest, jeżeli mówisz, że częściej to tak działa, ja nie wiem, czy to teraz zauważyłam, w sensie ja i tak piszę prompty po staremu, więc może tej dużej różnicy nie zauważyłam, ale jeżeli ktoś pisał tylko krótkie prompty, a teraz chat GPT go tam prowadzi albo pokazuje mu schemat myślenia, no to tak trochę sam uczy, jak z niego korzystać, co jest w sumie genialne, bo już no, nie będziesz tylu, mam nadzieję, że nie będziesz tylu opinii, że to nie działa, no bo działa, tylko trzeba wiedzieć, jak skorzystać, po prostu. Zgadza się. Bardzo to jest fajne. O, i Muri ma fajne pytanie, czy złe prompty mogą zdegenerować AI? Tego się obawiam, to jest dobre pytanie. Znaczy, w sensie odpowiedzi oczywiście, że tak, nie? Takiej w sensie, że aktualnej. No, ale czemu? Bo zły prompt, no to się równa, że możemy dostać złą odpowiedź po prostu. Nieprawdopodobną. Ale raczej nie będzie tak, że będziemy mu pisać bardzo dużo głupich rzeczy i on za pół roku się zbuntuje i powie, że jest zdegenerowany a ja mu się nie chcę pracować. Chociaż nigdy nie wiesz. Zobaczymy. Dobra, Marcin przecież dopisywał chyba też o Gemini, samo mi zmieniło w Gemini chyba, bo ja nic nie robiłem z kalendarzem, nawet stary asystent współpracował, prompt to przypomnij mi dziś o godzinie XX o nazwę zadania. Okej? To chyba nawet tego, co mówiliśmy, tak? O tym przypomnieniu. Tak, czyli być może właśnie to jest ta jedna rzecz, która już działa, bo właśnie słyszałem, że któreś działa i być może to już jest kalendarz. To jest naprawdę fajne, to jest akurat przydatne. No dobra, to po pierwsze to muszę się przeprosić z kalendarzem Google'a w takim razie, bo jakoś tam w iPhone'ie z kalendarza iPhone'owego, to po pierwsze. A po drugie, w sumie to jest mega ciekawe, bo nawet dzisiaj miałam taką rozkminę, że fajnie byłoby powiedzieć sobie tam coś do czata i żeby on mi to stworzył jako czy tam zadanie, czy wydarzenie. To nie są jakieś trudne rzeczy, tylko wiadomo, muszę sobie to wyklikać. To zajmuje parę sekund, a jakbym to powiedziała, to może się szybciej wystworzyło. No dobra, to jest do rozważenia. Bartek wcześniej też pisał, że Copilot podobno dobrze pisze testy. Dobrze pisze testy? To muszę sprawdzić. Dokładnie, muszę to sprawdzić. Do tego się na pewno może przydać. Ale w ogóle do pisania testów sobie dużo modelów językowych dobrze radzi. Ja myślę, że to jest bardzo prosta sprawa. Jak sobie zrobimy teraz bardzo prosty, znowu teorię spiskową. Nigdy się programistom nie chce pisać testów, więc nauczyli autorzy LM-ów, żeby to AI pisało za nich testy. Genialne. Wszyscy zadowoleni. No, powiem Ci, coś w tym może być, to jest ciekawe. No, ale jakich narzędzi, ostatnio widziałem taki wykres, jakich narzędzi jest najwięcej Generative AI do programowania, tak? Nie wiem, czy rzeczywiście tak jest, bo to źródło było mało wiarygodne, ale wykres ewidentnie pokazał wykres kołowy, gdzie najwięcej było narzędzi do programowania, a ewentualnie do generowania tekstu chwilę za tym. Więc tak. Czy ja mogę coś pokazać w ramach ciekawostki? No, dajesz. Dobra, to czekaj, sobie share screen. Karta Chrome, dobra, i udostępniłem. Możemy pokazać? No. Mi tu chodzi. Widać czy nie widać, bo nie wiem? Widać, ja już widzę. Dobra, to jest ten test, uwaga, teraz sobie zobaczcie, bo to jest mega zabawne, uważam. Mamy tak, tu mamy zdjęcie, nie? Wysłali i było, że i tylko było napisane wytłumacz, a podpisany jest ten memik, że tylko kilka osób zrozumie, co się tutaj dzieje. I uwaga. The image is a humorous depiction of a... Nie wiem, czy to widać, chyba nie widać tego. Widać i słychać, jest okej. I widać i słychać. A słuchać też. A dobra, nie chciała akurat, żeby było słuchać, bo to nie ma znaczenia. Ale możemy sobie zobaczyć, co... Dobra. Tak jest, o. No i tu mamy napisane, w każdym razie nam napisał ChatGPT, że to jest humorystyczne przedstawienie tego, kiedy się ściąga jednego buta, tak, żeby tam sobie nie pobrudzić butów, czy tam coś. No i tam... to są białe buty i koleś ściągnął, że mu się w trakcie prowadzenia automatu nie wybrudził, tak? Aha. Dokładnie. A uwaga, teraz co napisał Gemini, to jest po prostu hit tutaj dla mnie totalny. Wam to pokażę. W ogóle ja na przykład nie znam tego problemu, bo prowadzę zawsze w czarnych butach, no ale to jest w ogóle ciekawe. Co nie? A tu jest napisane tak, że uwaga, że osoba, która na obrazku prowadzi w jednym bucie podczas używania manualnego. Uwaga, manualnego. To nawet ja widzę, że to jest automat. Nie. I że to może być trudne, ale może też być niebezpieczne. Obie nogi są potrzebne, żeby operować pedałami. Właśnie dlatego jest taki podpis obrazku.
Haha, i dlatego to jest mem, tak? Aha, nie, no spoko. No to jest w ogóle wow, nie? Jeszcze wam pokażę kilka przykładów, myślę, że to też taki ciekawy jest dosyć. To akurat sobie oba chyba poradziły z tego, a widzisz, było 7-2 na końcu, nie? W tej punktacji, więc jakby tutaj no było to dosyć zabawne. Ale to słuchajcie, to jest też hit, to jest piękne. Pytanie się pojawiło tak, ktoś rzucił screena z YouTube'owego filmiku, nie? 2023 Toyota Camry, więc 2023 Nissan Altima. I który jest lepszy, dlaczego? No i oczywiście mu ChatGPT napisał bardzo długą odpowiedź, porównywał, jakie są plusy, jakie minusy, który samochód dla kogo jest lepszym wyborem, no nie? No jakby fajna odpowiedź. Uwaga, co napisał ten że to jest obrazek z YouTube'a, który mówi o tym i żeby się dowiedzieć, który jest lepszy, musisz obejrzeć film. No, słuchaj, patrząc na to, że Google i YouTube to jest ta sama firma, no to właśnie. Nabijają sobie watch time. To musi być jakiś master prompt nad tym wszystkim. Nie, no masakra to jest po prostu, nie? To jest taka głupota. Tutaj jest też właśnie, co to wam wcześniej też powiedziałem, też mogę wam pokazać, to jest ciekawe, właśnie te urządzenie zrobił, no i też oczywiście mu napisał właśnie ChatGPT, czego to jest. Natomiast Gemini napisał, że trzeba by to sprawdzić, bo nie wiadomo po samym obrazku, tylko widać nazwę, nie? A właśnie tu pokazuje, że jak się użyje tego wyszukiwania obrazami przez Google, to przecież też to widać. No jakby. Okej. Dobra, ale no, także... to jest do gry na Oculusa coś? Nie, co to było? To jest chyba transmitter FM, wiesz? A nie, transmitter HDMI. To ja bym nie wiedziała, więc sztuczna inteligencja byłaby ode mnie bardziej mądra, ale sam fakt, tak, że ale nie była, no. Wyślę wam, jakbyście sobie chcieli obejrzeć ten filmik. Myślę, że taki dosyć ciekawy właśnie, no takie fajnie zrobione jest to porównanie, bo jest takie, powiedziałbym, fair. Ale widzisz, no to jest dla mnie na przykład bardzo istotna informacja, bo dzisiaj, tak jak mówiłam, że na tym szkoleniu rzeczywiście uczestniczka pokazywała wyższość Google Gemini nad czatem GPT, no to spoko, ja jestem w stanie przyjąć, że po prostu czegoś nie wiem, na przykład, że coś tam się poprawiło w Google Gemini i że rzeczywiście te funkcjonalności są lepsze. Ale może być tak, że rzeczywiście to w tej konkretnej branży Google Gemini poradził sobie lepiej, no a tak jak widzisz, 7/2 przypadki jednak ChatGPT radzi sobie lepiej, więc to jest w ogóle case na szkolenia, to tak, jak będziecie na naszych szkoleniach, moich czy Kuby, to na bank ten case już zobaczycie. Będzie. Zdecydowanie. Chociaż oczywiście lubimy obie firmy, prawda? Żeby nie było. Lubimy obie firmy. Tylko OpenAI trochę bardziej. Tak. Dokładnie. Dobra. Marcin też widzę, że pisał, że w końcu mamy integrację asystenta Google z Gemini. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Marcin nam o tym też przypomniał. Właściwie powiedział, że używa. Też o tym informowaliśmy. Zgadza się. Dajcie znać, Marcinie, też jak korzystasz, jakie są twoje wrażenia Marcina. Tutaj na czacie widzimy, że są bardzo pozytywne. Ale w ogóle widzę, że Marcin też, jeszcze poprzedni Marcin jak spytasz, jakie dziś maile dostałem, to też opowie o wiadomościach, jakie przyszły na Gmail. Nie, no to jest to coś, czego ja potrzebuję, bo jestem wiecznie w biegu wiecznie w biegu jestem i jak chcę sprawdzić skrzynkę e-mail, to jest ostatnia rzecz, którą chcę robić na koniec dnia. Ja już wolę sobie usiąść, wypić kawę, usiąść na tarasie i mogę co najwyżej z kimś pogadać, bo mi wtedy jest łatwiej przetwarzać informacje. Jak mam siedzieć jeszcze na Gmailu i odpisywać na maile, no to mi się strasznie nie chce, no po 10 godzinach roboty na przykład. Ale jeżeli miałabym sobie pogadać z Gmailem, albo ktoś miałby mi opowiedzieć, co na tym Gmailu i wyłuskać te najlepsze informacje, no to w ogóle genialne. Ciekawa jestem tylko teraz w takim razie, bo wiesz, dużo rzeczy takich można było stworzyć z użyciem właśnie OpenAI i z użyciem Makeup. Myślę, że teraz to nie będzie potrzebne, skoro Gemini rzeczywiście, Marcin pisze, część na pewno nie będzie potrzebna, część na pewno nie. No, to coś będzie ciekawe. To musimy przetestować. Na kolejny tydzień przepraszamy się z Google Gemini w takim razie i ogarniamy nasze Gmaile z Google Gemini. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No właśnie. Kurde, ja patrzę, ale ja nie mam do włączenia, ja nie mogę włączyć. No i dobra, Marcin Guciak, gdzie ty to włączyłeś? Powiedz nam, stary kolego, dobry, gdzie ja to mogę włączyć, bo ja to chcę przetestować i do kolejnego live'a zrobić testy, więc... Aha, bo napisałeś, że samo się włączyło. Czekaj, bo już wcześniej napisałeś, że samo się włączyło. Ale czy tam też nie można sobie to przełączyć i ja nie mam takiego... A nie, czekaj, wybierz Gemini. That's noise. Aj, nie! Ale będę teraz maile pisał jadąc samochodem. To będzie super bezpieczne. No, na pewno, ale gdzie ty to znalazłeś? No ja jestem w mojej apce Gmailowej na telefonie, w sensie, no i co? Ale czekaj, ty masz iPhone'a przecież. No i? To będzie aż takie ograniczenie? To nie, to jest zamiast tego jakby Siri, wiesz? O nie! A mogę podstawić na chwilę zamiast Siri to rozwiązanie? Czy to nie zadziała? A niedługo będzie od OpenAI, także spoko.
Nie przekonają mnie na zmiany iPhone'a na Androida. No fucking way. Nie ma mowy. Lowciam po prostu iPhony i tego nie zmienię. Ale tak może... śmiać, teraz ja się będę śmiał. I tak mój wspólnik się zawsze ze mnie śmieje, że w ogóle dlaczego ja korzystam z iPhone'a. Się przyzwyczaiłam. Dobre pytanie. Subskrypcję, wiesz, kupiłam dożywotnią. Dobrze, my tu śmieszki, heheszki, a nam tam na czacie komentarze stygną, tam jeszcze było parę komentarzy, które były. Muri pisał, ciekawe jakby to było, gdyby dać pogadać ze sobą czatowi GPT z Google Gemini, zaprogramować taki challenge na inteligencję, niech się same przetestują. A to chyba, Kuba, pokazałeś coś takiego kiedyś, nie pokazywałeś czegoś takiego? Podobne, ale to było między 2 czatami GPT, wydaje mi się. I mi się wydaje, że widziałam też na Google Gemini ChatGPT, ale teraz tego nie znajdę, ale znów ChatGPT wtedy wygrał, ale no znów to trochę porównywanie jabłek do gruszek, bo jeżeli teraz wszedł ten nowy model, to trzeba było zrobić nowy test. Muri, challenge mamy dla Ciebie, przeprowadź ten test i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To mi się kojarzy trochę, tak jak porównywać ChatGPT z Gemini, trochę jak mój znajomy, który bardzo lubi grać w padla i odnosi wielkie sukcesy. Ostatnio wrzucił zdjęcie, na którym wygrał i on, tam chłop 30 par lat, tam dzieciaki po kilkanaście i on na tym pierwszym miejscu, wygrałem. Good for him, w takim razie. Bardzo się cieszymy jego szczęściem. Wygrał. To tak samo ChatGPT właśnie, tak no. Miał uczciwą rywalizację. No dobrze. Teraz tak, patrzę jeszcze, jakie komentarze przypadkiem mi nie ominął. A wcześniej jeszcze Kabi, Tashi, sorki, nie przeczytałam twojego komentarza wcześniej, już dobrze napisałeś, że jak był w Zamku Książ, to tam w słuchawkach się chodzi, przewodnik automatycznie się załącza, jak się wchodzi do kolejnych komnat i to jest wygodne, a każdy ma swoje inne tempo, a AI byłoby jeszcze lepsze. Ja myślę, że to będzie niedługo, znaczy takie systemy, myślę, przyszłościowo będą polegały na tym, w sensie też uważam, że to jest fajne, bo też eksponaty no, pewnie wiedzą więcej tam w muzeum. Ale będzie ta wiedza po prostu też rzucona właśnie do AI, po prostu będzie też dodatkowy przycisk, żeby sobie o coś dopytać, nie? Bo jeżeli mnie coś zainteresuje wyjątkowo, czy też ostatnio byłem, bardzo mi się podobało w Opolu, tak? W Muzeum tam Muzyki. Kurczę, naprawdę fajna sprawa. Też się podchodziło i były kolejne informacje, dużo też dźwięków, wiadomo i tak dalej. No ale były rzeczy, które mnie w ogóle interesowały, były takie, które uważałem, że były niedopowiedziane, są niezwykle interesujące. No i chciałbym móc po prostu powiedzieć, opowiedz mi więcej. Co się tam stało z tą Dodą? Na przykład, albo z tą mandaryną i tak dalej. No, to w sumie rzeczywiście interakcja byłaby wtedy fajna. Dobra, chyba prawie przeszliśmy wszystkie komentarze, więc pora na kącik reklamowy. Jeszcze raz je przejrzę, bo może mi coś umknęło. Bo pamiętajcie, też jeżeli nas oglądacie na kanale YouTube, to pamiętajcie, żeby kliknąć subskrybuj i łapkę w górę. Jeżeli nas nie oglądacie na YouTube, to ja za chwilkę wyślę jeszcze linki do naszych YouTube'ów. Jeden kanał nazywa się Anna Pro, czyli mój kanał, drugi kanał nazywa się Programistyczne Świry AI, to jest tego pana obok mnie i nadal nie wiem, czy to się wyświetlasz po prawej, czy po lewej stronie, ale subskrybujcie oba kanały, bo dla was tworzymy ten content, więc fajnie byłoby, gdybyście nam dali feedback jakiś, chociażby w postaci tego suba i łapki w górę, że rzeczywiście ten materiał jest dla was ważny, wartościowy i pomocny. Także pamiętajcie, że robimy to dla was, bo mógłbym teraz siedzieć w Rzeszowie na rynku, jeszcze nie byłem, podobno jest ładny, nie pić piwo, słyszałem, że jest dobre. Ale jesteśmy tutaj z wami, moi drodzy. Coś trzeba wybrać, priorytety. No tak. Plus pamiętajcie, że ja Kubę ścigam, jak w czwartek mówi, że może jednak będę niedostępny, to Kuba ma ode mnie taką borutę, że jednak mamy zrobić live'a, że wiecie, docencie. Już tak nie mówię. Już tak nie mówię. Od tamtej pory już tak nie mówię. Jezus Maryja. Wyszłam na tyrana, no ale cóż, life is life. Tak jest. Sorry, to co, chyba? Tyle mamy newsów chyba dzisiaj. Mamy dużo więcej, ale nie ma co chyba przesadzać, bo fajny odcinek, myślę, wyszedł nam o Google Gemini i ChatGPT i taki sfokusowany, więc nie ma co psuć czegoś, co jest dobre, żeby było jeszcze lepsiejsze, ale mam jeszcze jeden komentarz, który mi umknął rzeczywiście od Muri, ten wyżej. A propos cenzury, to zaczyna mnie wkurzać, że przy tworzeniu obrazu wystarczy zawrzeć w zapytaniu atrakcyjna kobieta lub martwi muzycy na scenie zadziobani przez bociany. No, poziom kreatywności level hard i nie przechodzi. Okej, ja od razu się muszę przyznać, że ja w generowaniu grafik jestem noga, więc jak mi mówisz, że Michał, że tak jest, to pewnie tak jest. No ja niestety skilli graficzny nie mam, u mnie w zespole Ania tworzy grafiki, więc ona może się więcej wypowiedzieć, czy rzeczywiście jest ta cenzura. Pozdrawiam Anię, tak, pozdrawiam Anię Winczeńko, cześć Ania. Natomiast pytanie, czy ty, Kuba, tam coś się bawiłeś tymi narzędziami AI do grafiki, też to widzisz? Oczywiście, no naprawdę dosłownie miałem ten sam problem co Muri, więc jakby rozumiem, też właśnie odmówiło mi dokładnie przy martwej muzyce na scenie zadziobani przez bociany, no jakby to jest rzecz, którą
się każdemu z nas się zdarzyło wpisać do AI. A tak całkiem serio, to jeżeli potrzebujemy czegoś, czego nie chcę wygenerować, AI to już wam mówiłem, ale to jest fajny tip, żeby sobie wejść na Leonardo AI. Raz, że mamy za darmo, a dwa, że tam nie ma kagańców za bardzo, ale jak to nam nawet nie starczy, to mamy Stable Diffusion. Słuchajcie, to jest news dla was na koniec, jeszcze ostatnia minuta. Ale poczekaj, bo ty Leonardo zacząłeś chwalić, a mi Ania Winczenko przed chwilą wymieniona i pewnie już czkawki dostała, pokazała, jak stabilny jest Leonardo. To zaraz z krzesła spadniesz, więc Pokaż. wstrzymaj te konie na chwilkę. Czekaj, zaraz ci pokażę. Ale to dobra, bo się już podjęłeś tu newsem, a ja szukam tej grafiki. Więc... To news jest bardzo niestety negatywny, więc słuchajcie, trzymajmy wszyscy kciuki. Firma, która stoi za Stable Diffusion i miała wypuścić Stable Diffusion 3, który miał być no i taki to jest najlepszy model, 2, ale miał być jeszcze lepszy, bankrutuje niestety i zamyka się, więc jest duża szansa, że niestety tak, nie zdążą przed końcem pieniędzy, jakie mają w firmie, wypuścić Stable Diffusion. No to był open source'owy model, darmowy i można było na nim wszystko robić, można dalej, więc bardzo byłoby szkoda. Ogromny to będzie strzał strzał na pewno do osób, które korzystały z sztucznej inteligencji do generowania swojej dziewczyny w AI. Niestety, moi drodzy, już lepszych modeli nie będzie. Boże mój, po prostu no nie mam pytań. Okej, ale to w ogóle ciekawe, bo ja dzisiaj nawet na szkoleniu opowiadałam, znaczy mówię, ja nadal jestem loga pod kątem graficznym, ale jak ktoś mnie pytał, które rozwiązanie lepsze, no to podawałam, że Midjourney i Stable Diffusion, jako no z tyle, co słyszałam z opinii ludzi, którzy korzystają, ale to jest w ogóle mega news, że czyli oni zbankrutowali już, czy jeszcze z miesiąc można tam wygenerować sobie virtual girlfriends? To znaczy generalnie to są modele open source'owe, więc każdy może sobie uruchomić, to jest niezależne od tej firmy na szczęście i na przykład, żeby z tego skorzystać, można właśnie skorzystać z Leonardo AI, oni tam mają to budowane, więc to będzie działało cały czas, tylko duża jest niestety szansa, że ten najnowszy model, który miał być super fajny, po prostu nie zostanie dokończony. Tam chodziło chyba o to, że ilość pieniędzy potrzebna na utrzymanie serwerów do nauki, po prostu stworzenia tego modeli jest bardzo, bardzo ogromna, a im się skończyli inwestorzy chętni wykładać kasę na produkt, który nigdy nie będzie zarabiał. No to lipa. No dobra, no to rzeczywiście smutny newsik. A teraz o tym Leonardo, o którym ty się tak jarasz, a Anna mi tutaj napisała, że nie, wcale nie tak fajnie. Uwaga, burzymy twój świat, Kuba. Najpierw pokażę, jak wygląda Ania w naszym zespole. To jest Ania, proszę. To jest Ania, content managerka. Jak widzicie miniatury na YouTubie, to Anna tworzy najpiękniejsze miniatury na YouTubie ever. Jak też taką chcecie, to po promocyjnej cenie Ania wam stworzy. Trzeba się zgłosić do niej. To jest Ania wygenerowana w Leonardo, już trochę mniej podobna, to po pierwsze, a druga to jest Ania, która miała być stabilna z tą pierwszą wersją. No to jest ta sama Ania, nie? Tak jakby, no sorry, no nie. Ale to znaczy raczej generalnie chodzi o to, że te modele w ogóle, które mają kopiować, one są mało stabilne. Ale tam jest tego dużo, można eksperymentować. No. W ogóle to jest trudne zadanie dla AI, żeby kopiować kogoś, tak generalnie. Możliwe, no ale to zobaczcie, tu jest Anna, a tu to... W ogóle nie jest podobna. No, bez jaj, nie? Jeszcze w ogóle kolor włosów jej zmienił na mój kolor włosów, nie wiecie czemu, nie? Więc to w ogóle... że współpracujecie. Tak, to chyba po prostu był jakiś zlepek osób, jemu może o to chodziło, że połączył dwie Anny i coś nie pykło, więc tak. Mamy jeszcze w ogóle komentarz od Pauliny. Cześć Paulina Brzezińska. Paulina, co wy tak z tym Rzeszowem, Lublin fajniejszy? Oczywiście, że Lublin fajniejszy, nie mówię, że nie, aczkolwiek w Rzeszowie była konferencja dla startupów, więc tak w sumie dzisiaj z tym Rzeszowem właśnie dlatego, bo tak byliśmy. Tak byliśmy jak częściowo, mentalnie. Długa historia. W każdym razie. Ale to tu jestem. Dokładnie. Pozdrawiamy, tak. Michał pyta, czy palicie coś czasem? Nie wiem, do czego to nawiązało, ale ja nie. Ja w ogóle nie pijąca, nie paląca, ale cieszymy się, że pytasz w takim razie, Michał. Ja nie polecam takich rzeczy, bo to potem mózg nie pracuje, człowiek śpiący jest, dużo je. Są same minusy. Są lepsze rzeczy na świecie, na przykład praca z dobrą używką, polecam. No ja myślę, że z uzależnień najlepszych to praca i siłownia są moimi dwoma, to ja już wolę się uzależnić od tego, więc polecam, dokładnie. Właśnie Paulina nas pozdrawia i Marcin pytał, czy macie może info, kiedy będziemy rozmawiać z GPT w czasie rzeczywistym? Ja tego info nie mam, z tego co pamiętam to daty nie było, ale może ty, Kuba, wiesz? Jeszcze daty nie ma, dalej moi drodzy myślę, że to jest około kilka tygodni, natomiast przypominam, że każdy i tak może to zrobić, jeżeli ma aplikację mobilną ChatGPT. Mniej więcej to działa w bardzo podobny sposób, niektórzy to mylą nawet, że to jest to samo. Tak można sobie kliknąć i po prostu mówić, nawet nie trzeba nic klikać, w sensie mówimy, on wie, że skończyliśmy mówić, odpowiada nam
on skończy mówić, my mówimy, to nie jest taki super czas rzeczywisty, jak będzie niedługo prawdopodobnie, natomiast już jest tego pewna namiastka, więc też polecam się pobawić. Ja nawet właśnie dzisiaj się bawiłam na tym szkoleniu, na którym właśnie opowiadam o czacie GPT i zadałam mu proste pytanie. Wyszedł taki z tego prosty prompt, że znajdź, czym jest firma BCK SPON, i swoją drogą, czyli organizator tego szkolenia, i on nie usłyszał ostatniej litery. I zamiast SPON wyszło SPOM, on zaczął szukać czegoś w języku angielskim, w ogóle zahalucynował totalnie, znalazł jakąś firmę produkcyjną z zagranicy. A to nie było to w ogóle nawet obok nie leżało, więc ta funkcja jeszcze, ja nie wiem, czy ja byłam tak zmęczona i niewyraźnie mówiłam, czy ta funkcja po prostu jeszcze tak dobrze nie działa i trzeba właśnie poczekać na to, co Marcin Wawrzyniak pisze, czyli żeby jednak rozmawiać z nim w czasie rzeczywistym i szybciej móc na przykład mu doprecyzować jakieś rzeczy. W sensie ja jeszcze z tej funkcji nie jestem zadowolona, więc ja jednak wolę po staropolsku, staromodnie napisać prompta odręcznie. Jak tam. Ale po ukraińsku zaciągnęłaś teraz. To po wschodniemu, bo mi tutaj Paulina pisze o Lublinie. No, widzę, że aż ci udzieliło tobie. Tak, no dzisiaj tak. No dobra, bo my tutaj się rozgadaliśmy. Kuba, mieliśmy chyba 15 newsów, ale chyba te najważniejsze i tak to były te dwa. Ja tylko rzucę okiem i tak, bo tam Marysia się nastarała podsuwając nam te newsy, czy coś takiego jest. Jeszcze hiper z tego tygodnia, znaczy bardzo dużo ciekawych newsów było i w ogóle mamy taki plan, o którym Kuba jeszcze nie wie, ale się za pół godziny miał dowiedzieć, czy tam za 15 minut, że chcemy wypuszczać newsletter, ale w ogóle może najpierw powiedzcie, czy dla was to jest coś wartościowego, żeby wypuszczać wam newsletter z najciekawszymi newsami AI, bo wiecie, my jak się przygotowujemy do tych live'ów, no to wymaga to trochę pracy, to po pierwsze, po drugie czasami nie zdążymy wszystkich newsów powiedzieć. No jak ja teraz patrzę na listę newsów tego, co się wydarzyło w ciągu tygodnia, to jest 10 różnych newsów. My dzisiaj powiedzieliśmy o 2 z listy 10, plus po drodze pojawiły się nowe, które nam się przypomniały, więc no powiedzmy, że było ich kilka, ale nie było ich 10, no i mamy 22:07, więc umówmy się, nie będziemy wam robić 2-godzinnego live'a, bo i tak tego potem nikt nie przysłucha, więc dobrze byłoby, myślę, gdzieś to zbierać i mamy taki pomysł, żeby zbierać to w formie newslettera, ale dajcie nam znać, czy w ogóle dla was to jest ciekawe, czy na przykład newsletter z newsami AI to jest coś, na co byście się zapisali, bo chcecie być na bieżąco, czy jednak lepiej zostawić to w formie live'ów, bo wolicie nas posłuchać i zobaczyć i się z nami pośmiać, albo tak jak Michał, zapytać nas, czy coś palimy. Tak więc może ten element interakcji jest ważniejszy niż to, żeby dostać newsa, więc dajcie nam znać na czacie, czy tak chcemy newsletter, może być na czacie albo w komentarzach pod wideo, które potem obejrzycie, albo czy tak wolimy zostawić wideo, więc dajcie proszę znać, my sobie też zrobimy pewnie z tego jakieś zestawienie, no i zobaczymy jaka będzie decyzja ludu, narodu. Także tak jest. Już mam pierwsze głosy. Pomysł wspaniały. No widzisz, czasem zdarza mi się coś wymyśleć. Mury jeszcze pisał, że najlepiej napisać prompta i wysłać gołębiem do Ameryki. No. O, i też napisał, że może lepiej serwis na stronie, czy coś pośredniego zamiast newslettera. No, to tylko, że to Kuba wtedy musiałby napisać, albo zrobić, albo zaprojektować, bo tak, to nie? No to już będziemy mieli dyskusję, ale piszcie, najpierw zbieramy opinie, zanim przejdziemy do przerzucania się, kto to ma zrobić, to napiszcie najpierw, czego chcecie, bo wtedy dopiero się znajdzie osoba, która się pewnie tej misji podejmie. Także tak. No dobra, pytania się pomału kończą. Dajcie znać, czy macie jakieś ostatnie pytanka. Jeżeli tak, to jest dosłownie ostatnie 3 minuty na zadanie pytań. Ja też od razu tydzień będziemy mieli live'a na pewno o tej samej godzinie, czyli czwartek 21. A to, co też jest ważne, że być może już wtedy będzie coś więcej wiadomo o konferencji Apple dla programistów, więc będą newsy od Apple'a. Jeżeli dobrze pamiętam, to już wtedy będziemy wiedzieli więcej. No tak, więc najprawdopodobniej do tego nawiążemy, do teraz tym razem nowinek od Apple'a. Dzisiaj się mocno skupiliśmy na Google Gemini i na czacie GPT i rozwiązaniach OpenAI i aferkach OpenAI, więc mamy nadzieję, że tak, że wam się... Ale i o Microsoftie trochę było, także dla każdego coś dobrego, za tydzień będzie o Apple'u. Dokładnie tak. Dobra, to co? Pytań nie ma, w takim razie chyba kończymy na dzisiaj. Oczywiście, że tak. Dobrze, trzymajcie się ciepło w takim razie. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Cześć.